Ja jestem panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Zaparz herbatę, weź druty do ręki i rozgość się. Zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Ja mam na imię Sylwia, dzisiaj jest poniedziałek i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na początku zagadka, której rozwiązanie będzie na końcu filmu, więc jest okazja, żeby obejrzeć do końca, co przedstawia moja magatkotka. Powiem Wam, że nikt z mojej rodziny bliższej i dalszej, nikt z domowników ani przyjaciół nie odgadł, co prezentuje to dzieło. Ja ją pokażę bliżej. Ona będzie tutaj z nami gdzieś się nam pojawiać. Uwaga, co to jest? Co to jest, moi mili? Podpowiem, że to nie jest dzik. Nie jest to dzik zupełnie. Jeśli nie zgadniecie, to zupełnie nic się nie stanie, bo w konkursie nie ma nagród. No i nikt nie zgadł z mojej rodziny, bliższej, dalszej, ani przyjaciół. Więc się nie przejmujcie. Sztuka jest bardzo abstrakcyjna. Na początek rękawiczki, których łącznie wykonałam 4 sztuki, z czego przeżyły 2. Ponieważ została mi kaszmina, to na początku postanowiłam wykonać rękawiczki właśnie z niej. Kiedy ją robiłam, postanowiłam dodać dekor, wzór, coś takiego dekoracyjnego na wierzchu dłoni. No i niestety zepsułam, ponieważ nie chcę nawet Wam tego pokazywać, ale wyglądało to, jakbym miała jakiś ochraniacz na kłybcie. No i kompletnie ona się cała zdeformowała i rozjechała i nie było szans. Wyszło tak paskudnie, że musiałam ją spróć. Ta rękawiczka naturalnie wygląda tak jak te wzory, które pokazywałam Wam w poprzednim odcinku, ale ponieważ to są moje pierwsze rękawiczki, więc myślę, że z czasem będzie coraz lepiej i będą zyskiwały jakiś kształt. Na razie nie wykonam z kaszminy rękawiczek, ale za to wykonałam rękawiczki żakardowe z mojej ukochanej wełny. Druga para rękawiczek to te rękawiczki żakardowe z wełny owczej, z raumy. Natomiast popełniłam przy tej pierwszej, która wygląda tak, popełniłam błąd, ponieważ połączyłam nitki różnej grubości. To znaczy użyłam pergynta, który jest grubszy, i jedną nitkę tego finula, który jest znacznie cieńszy. Finalnie wyszedł mi taki dziwny gniot, który został spruty, ale dopiero jak wykonałam rękawiczkę drugą. Rękawiczka druga wyszła dużo ładniej. Udał mi się też żakardowy wzór, który sobie zaplanowałam. To jest gwiazdka. Jakby nie było widać, to jest gwiazdka. I postanowiłam, że spróję tego pierwszego kulfona i dorobię tą samą metodą rękawiczkę drugą, żakardową, tym razem jak należy, czyli 2 nitki finula i 1 nitka pergenta. Pierwszą rękawiczkę żakardową robiłam na długich drutach bambusowych metodą Magic Loop, a drugą na moich patyczkach, czyli tych double pointed needles. I teraz dlaczego? Co się stało? Syn się stał. Mianowicie usiadł na tym drucie i po prostu drut się najwyraźniej, najnormalniej w świecie drut się złamał. Tutaj to bardzo ładnie widać. Postanowiłam zostawić sobie te druty, ponieważ mogą się świetnie nadać na przenoszenie oczek na żyłkę pomocniczą albo jeszcze do czegoś.
Nie były one nigdy moimi ulubionymi drutami. Po pierwsze dlatego, że nie lubię drutów bambusowych, bo są dla mnie za lekkie. Po drugie ta żyłka ma jakąś pamięć pierwotną. Dziewczyny czasami mówią, że fajne druty mają, bo mają żyłkę bez pamięci. No to moja ma jakąś pamięć chyba jeszcze z wczesnego dzieciństwa, ponieważ zawsze żyję własnym życiem. No i nie jest ani taka mięciutka jak przy Mindfulach. No ale w każdym razie były to jedyne druty w rozmiarze 3,5, jakie miałam, oprócz patyczków. I stąd druga rękawiczka została wykonana na patyczkach, czyli na tych double pointed needles. Na tych rękawiczkach żakartowych postanowiłam zaszaleć i wykonać jakiś wzór na wierzchu dłoni. Jakiś wzór, który będzie widać i który będzie no jakoś może współgrał z zimą, i wybrałam gwiazdkę. To miał być taki wzór, jak tu się Wam pokaże. I o ile na tej pierwszej, czyli drugiej rękawiczce nawet nieźle mi to wyszło, o tyle jak robiłam drugą, czyli trzecią, no to już postanowiłam zrobić coś po swojemu i ma to być, no niech będzie, że sarenka. Generalnie coś tu się dzieje, są nóżki i jest szyja i jest pyszczek, więc kto nam zagląda na rękawiczki, jaki mam wzór? Więc jest to mój wzór. W każdym razie w rękawiczki się wkręciłam na maksa. I tak jak pisałam, dla mnie to nie jest Soktober, tylko zaraz będzie Glowember. Możemy go też nazwać rękawiczkopad, jakbyśmy chciały. W każdym razie ja jestem zdecydowanie team rękawiczki. To są moje rękawiczki. Tu widać gwiazdkę, a tu widać mojego liso, łanio, kogoś tam. Ale zawsze można coś wymyśleć, że taka była intencja autorki. To jest sztuka. No nie musi być takie wszystko wyraźne i zero-jedynkowe. Jeśli chodzi o sweter, to sweter się dzieje, ale już widzę, że zabraknie mi włóczki. A ponieważ nie chcę mieszać, chcę znaleźć coś o tym samym składzie i podobnej gramaturze, dlatego chyba dokupię na targach Wool Fashion w listopadzie w Warszawie. Będzie to najprawdopodobniej moje odkrycie, bo zrobiłam pewien research i znalazłam wełnę islandzką z kolei, dostępną w Polsce od firmy Lopi. Na razie podoba mi się bardzo, ale muszę ją zmacać, porównać grubości i myślę, że na pewno na targach zakupię jakiś motek lub 2 albo 3 i tą włóczką dokończę sweter. Zaraz Wam tu wrzucę jakiś filmik, jak się to prezentuje. Sweter jest, rośnie oczywiście, jesteśmy już w okolicy pasa. No ale jeszcze mamy oczywiście rękawy, a poza tym on nie może być przykrótki, więc jeszcze trochę, robi się fajnie. Bardzo miło się przerabia tą włóczką. Nie będę ryzykować dodawania tej grubszej raumy, ponieważ jak mówiłam, w skrócie jestem słaba, a nie chciałabym ryzykować czymś krzywym w okolicy brzucha, czyli najbardziej widocznym miejscu swetra, kiedy nie uda mi się spróć jak należy. Dlatego poczekam chwilę, próbuję dokończyć czymś bardziej dopasowanym. Już widzę, że sweter będzie bardzo ciepły, bo przerabiając go już jest na tyle obszerny, że jak leży na moich kolanach, to po prostu grzeje, więc na pewno będzie ciepły. Mam nadzieję, że będzie trochę milszy po praniu blokowany. Mój mąż tłucze kotlety.
No dobrze, pokazywałam Wam w którymś filmie mój letni udzierk. Ja nie jestem letnio-udzierkowa. Jest to taki top, taka bluzeczka z niezwykle przyjemnej włóczki, która już nie będzie niestety produkowana. I tam był taki error przy dekolcie, który nie był wykończony nijak. Złe zakończenie powodowało, że ten dekolt, to był dekolt łódka, dosyć obszerny, że on się po prostu deformował. Nie chciało mi się za bardzo nosić tej bluzki. Wiecie jak to jest, leży w szafie i niby jest wszystko ok, ale jednak zawsze weźmiemy jakąś inną. Podjęłam próbę poprawy wyglądu tego dekoltu. Podjęłam 3 próby. Pierwsza próba była szydełkiem. Postanowiłam zrobić po prostu takie wykończenie jakby łańcuszkowe naokoło całego dekoltu i wyszła mi jakaś straszliwa klucha gruba i to w ogóle się nie nadawało. Druga próba to było podebranie po całości, po całym tym obwodzie oczek na druty, tylko że tutaj chciałam zostawić tak jak jest, czyli nic nie pruć, nic nie ruszać. I to też nie wyglądało najlepiej, bo było po prostu nagle strasznie dużo nagle się tutaj zaczęło dziać. No i chcąc nie chcąc musiałam podjąć decyzję, żeby część nitkę, która była źle schowana, wypróć, wyciągnąć, wypleść, część podebrać, część spróć i w ten sposób udało mi się uratować ten udzierk. Muszę przyznać, że teraz dużo chętniej go zakładam, tym bardziej, że jest to włóczka ciepła, taka przyjemna w dotyku, przyjemna w noszeniu, a ponieważ ja nie mogę i już nosić z długimi rękawami rzeczy, ponieważ nie mogę, żeby mnie cokolwiek uciskało, no to krótki rękaw jest idealny i powiem szczerze, chodzę w niej na pewno dużo częściej. I teraz dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, żeby zachęcić Was do poprawy tych swoich udzierków, które Wam się tak nie do końca udały, które niby są ok, ale leżą w tej szafie i nie nosicie ich po prostu, bo coś tam szwankuje, bo jest jakiś defekt, bo nie do końca to był ten kolor, bo jest ten sweter jednak za krótki, albo za długi, albo za szeroki. Ratujmy nasze udzierki, dajmy im drugą szansę, poprawmy je. Albo je sprójmy trochę, albo je sprójmy w całości, albo spróbujmy dokonać pewnych zmian, które dadzą im to drugie życie. Można sweter, który jest zbyt bury czy nudny, w jakiś sposób rozjaśnić, dodać mu jakąś aplikację, spróbować coś na nim wyhaftować. Jest cała masa takich tutoriali do ozdabiania dzianin zrobionych na drutach. Można właśnie pododawać przy zbyt szerokich, zbyt obszernych dekoltach, dodać dodatkową plisę albo nowe wykończenie. I tutaj brak tej samej włóczki nie powinien nam przeszkadzać, ponieważ możemy dołączyć inny kolor i zrobić również, wpleść go na przykład na dole w ściągacz albo zrobić też wykończenie rękawków, żeby nam tutaj ten kolor gdzieś tam jednak był. Więc jeśli nie macie pomysłu, co robić dalej, co narzucić na druty, nie macie nowej włóczki z różnych przyczyn, to może warto zajrzeć do tej swojej szafy i zainteresować się czymś, co się zrobiło i po prostu jest to mniej udany projekt. Czasami nawet warto spróć taką rzecz z założeniem, że się odzyska, albo z finałem takim, że odzyskałyśmy na przykład połowę włóczki, bo potem zrobił się taki supeł, że już nic się nie dało z tym zrobić. Naprawdę warto. I wtedy można sobie zrobić coś innego z tej odzyskanej włóczki, coś małego, czapkę, opaskę, szalik. I a propos opaski.
Bo właśnie z tej kaszminy po spruciu rękawiczki samotnej, tej z nieudanym panelem dekoracyjnym, powstaje projekt obiecany mojej innej przyjaciółce, obiecany oczywiście rok temu albo i 2 lata temu. Ma to być opaska, ma to być opaska ciepła. Więc wydaje mi się, że będzie to idealny pomysł. Jest dopiero narzucona na druty, ponieważ musiałam rozpocząć jeszcze raz, bo była za wąska. Więc na razie mamy tylko tyle. Ale co jest w tym niezwykłego? Będę robić według takiego filmu, tutorialu, który znalazłam na YouTubie u również youtuberki, którą ogromnie polecam z całego serca, Kupri Crafts. Plan jest taki, żeby opaska była takiego typu. Tutaj pojawi się filmik i tutorial. Najlepiej oddaję to od Martyny z Kupri Crafts. Polecam gorąco, jeśli nie znacie. Mam ogromny sentyment do Martyny. Cudownie tłumaczy i wszystko jest jasne, nieprzegadane, nie za szybko, nie za wolno, idealnie. Dlaczego ten? Skoro na YouTubie jest 1000 tutoriali na opaskę, ponieważ ta opaska od Martyny jest dwustronna. Jest po prostu dwuwarstwowa. A opaska zamówiona ma być opaską ciepłą, więc najlepiej, żeby były to 2 warstwy gęsto splecione, żadnych ażurów, ponieważ właścicielce musi być ciepło w uszy. Więc podejmujemy taką próbę. Będę dawać oczywiście znaki, jak to idzie. Podlinkuję oczywiście ten filmik na dole w komentarzu, żebyście mogli też odwiedzić Kupri Crafts. Może coś Was zainspiruje. Zachęcam i polecam. No i cóż, rozwiązanie zagadki, co przedstawia moja makatkotka. Czy ktoś z Was odgadł, że przedstawia pejzaż, że to jest brzeg morza, że jest plaża zarośnięta gdzieniegdzie? Tutaj są zarośla, tak? Tutaj są fale, nawet tutaj jest horyzont. Nad plażą jest oczywiście słońce, za chmurkami, w końcu to Bałtyk. Wiadomo, zawsze są chmury. Czy to widać? Nie? Nic nie szkodzi. Teraz to widzicie, ale pamiętajcie, sztuka nie jest zero-jedynkowa. Każdy widzi to, co chce. Nie ma ostatecznych odpowiedzi, jednoznacznych interpretacji. Zużyłam resztki włóczki. Zrobiłam coś, co jest może trochę dekoracyjne, chociaż teraz jak widzę, jak na to patrzę, to jednak to szare to jest po prostu takie trochę ponure i mogłoby być bardziej kolorowe. W sumie, skoro to abstrakcja i tak nikt nie widzi, że to jest plaża, to mogę tutaj dodać coś bardziej kolorowego. Mogłabym dodać też tutaj takie schematyczne ptaki. To może by to bardziej naprowadziło na myśl, że to jest jednak niebo. W każdym razie słuchajcie, dziewczyny robią z resztek włóczki różne rzeczy. Robią pompony, robią swetry resztkowe, robią jakieś zabawki, jakieś frędzelki, robią małe formy. A ja zrobiłam makatkotkę. A w planach mam wykorzystywać resztki włóczki na gobeliny, które też umiem tkać, a jakże, i jak uporam się z innymi rzeczami i pozyskam stosowne krosno, to mogę zrobić taki tutorial, jak tkać gobelin w domu. Będziemy potrzebować widelca. Do wykonania naszej makatkotki, jeśli chciałybyście zrobić coś takiego, potrzebujemy jakiejś deseczki albo
kawałka płyty, która nam została po jakimś mini remoncie. Potrzebujemy oczywiście włóczki na tło. U mnie to jest nietrafiony moher, który jest tyłem i kanwą, do którego przymocujemy resztki włóczki oraz gwoździk albo taper, czyli taki zszywacz dla dorosłych, żeby po prostu zabezpieczyć te dwie końcówki włóczki, która była użyta na tło. Tylko tyle. Nic więcej. No i oczywiście włóczki, których chcemy się pozbyć. Na razie moim wstępem do gobelinu będzie właśnie fiber art, czyli sztuka z użyciem nitki, tak, włókna. Można to też nazwać makatką strukturalną, ale ja uważam, że to jest po prostu makatkotka. Napiszcie, co sądzicie. I przede wszystkim, jak poszło Wam z rozwiązaniem zagadki, czyli co Wam się wydawało, że co to jest oprócz dzika. Ale to nie jest dzik, tak, jak już wiem. Tyle na dziś z mojej strony. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji. Bardzo dziękuję za wszystkie, które już mamy. I do zobaczenia. Tak, będziemy nagrywać zaraz. Byś mogła nie chrapać.